Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj filmik troszeczkę inny, ponieważ wystąpiła tutaj taka mała awaria z instalacją fotowoltaiczną. No, nie z naszej winy, niestety okazało się, że 3 akumulatory się pożegnały z 12, które są. Okazuje się, że jest tam jakaś wada fabryczna, jak to się mówi. Lepiej mówią, zdarza się. No cóż. Jak to odkryłem, co się działo, zaraz Wam powiem. Jak to teraz wszystko rozwiązać, to też jest wyzwanie. A więc tak, moi drodzy, ważne jest tutaj, mając to, takiego off-grida, żeby po prostu tutaj pilnować po prostu sobie tego napięcia całego, też na akumulatorach. Ja miałem wszystkie akumulatory takie same. Więc nie miałem tutaj ani balanserów założonych i po prostu sobie je tutaj miernikiem sprawdzałem. Czasem nawet dość często, bo niekiedy nawet i 2 razy w tygodniu pilnowałem, czy one mi się tutaj czasem nie rozjeżdżają i tak dalej. Wszystko było fajnie, pięknie. Aż tutaj przychodzę teraz, kiedy to było 2 dni temu, przychodzę i nagle patrzę, wieczorem on kończy ładowanie, a tutaj miałem już tylko 3 kreski, tych 2 brakowało, nie było. Napięcie było gdzieś 47,6 V, co jest nienormalne, ponieważ po słonecznym dniu napięcie powinno być gdzieś tak 51 się trzymało, 56, nie 56, tylko 50,6, to taki standard, zależy jakie też obciążenie. Tego mówię, coś jest nie tak, biorę od razu miernik, i zaczynam to sobie tutaj mierzyć. Okazuje się, że ten pad i ten pad miały 10,2 V po całym dniu ładowania. Czyli po prostu 3 akumulatory poszły. W każdej paczce po 1, co ciekawe. To też było takie dość dziwne, bo inaczej pewnie by mi tutaj większa awaria się zrobiła, gdyby mi 2 w jednej paczce padły, bo napięcie byłoby wtedy bardzo, bardzo niziutkie. Na szczęście szybko to wszystko odkryłem. Więc od razu nie było innego wyjścia, musiałem po prostu 3 akumulatory kupić. One do tanich akurat nie należą, te miały gdzieś jakieś 1,5 roku czasu. Więc paskudna sprawa, ogólnie one tutaj stoją. Próbuję je tutaj troszeczkę zreanimować, bo z jednej strony powinienem mieć na nie gwarancję. Powinienem, wiecie jak to bywa. Ale co? Gwarancji niestety nie będzie. Wiecie czemu nie będzie? Ponieważ producent, jak przeczytamy warunki gwarancji, to daje warunki gwarancji na pracę buforową, czyli taką, że tylko naładujesz, że one sobie stoją i tam się nic z nimi nie dzieje, bardzo rzadko ich używasz, 2 lata. Ale na pracę cykliczną, czyli taka jak tutaj, daje tylko rok. Także to już po gwarancji w tym wypadku. Ja je tutaj będę troszeczkę próbować sobie zreanimować. Zobaczymy, czy się je uda zreanimować, ale do tego będę potrzebować kuloma, czyli takiego specjalnego zasilacza, bo z tymi to nic tutaj nie zrobimy, bo te zasilacze są po prostu takie, że on to tylko może naładować i chwilę to potrzyma i odłącza ładowanie. Kulomy mają troszeczkę to inaczej, tam sobie można ustawić napięcie, można sobie ustawić osobno ampery i co ciekawe, on nie wyłącza, on cały czas ładuje, ponieważ ten akumulator trzeba będzie ładować gdzieś tak z 5-6 dni non-stop cały czas. Później go trzeba będzie rozładować znowu i tak dalej, ale to zobaczymy, jak będę mieć kuloma, może nagram Wam tutaj tego, jak to do końca, czy się to uda, czy coś z tego wyjdzie. Na razie więcej tutaj nic nie mówię z tym, bo to nie ma sensu, żeby tutaj dalej mówić, bo może i też nic z tego nie wyjść, bo jak jest uszkodzona cela, to też jest do widzenia w tym wypadku, także to się jeszcze wszystko okaże. Ale tutaj teraz, moi drodzy, wystąpił taki problem. Mianowicie nie mam już tych samych akumulatorów. One już nie są te same. Nawet jakbym kupił z tej samej firmy dalej i to wszystko, to i tak nie byłyby te same. Dlaczego? Ponieważ te mają 1,5 roku, te szare, a te są nowe. Więc jest tutaj problem, jak to rozwiązać. Teraz zostanie jedyne, to musiałem jeszcze dokupić balansery, bo teraz już się bez balanserów nie obejdzie. I musimy te balansery tutaj teraz zamontować. Tu jak widzicie, bo to są paczki po 4 akumulatory, czyli mamy 4 kable. Każdy jeden akumulator trzeba teraz będzie rozkręcić i podłączyć każdą jedną końcówkę odpowiednio,
do każdego jednego. Wziąłem balansery z wyświetlaczem, także też zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu ma być gdzieś wyświetlacz, chociaż go na razie nie widzę, żeby on tutaj był. Chociaż no coś tam jest takiego, może akurat jest tam wyświetlacz, także to się okaże, jak podłączymy, że mają mi pokazywać. Co robi taki balanser? Jeżeli na przykład na tym akumulatorze będzie za dużo prądu, a na tym będzie go za mało, to on będzie przekazywać ten prąd na ten akumulator, gdzie jest go za mało tego prądu, żeby one były wszystkie w tym samym napięciu. Czyli nie będzie czegoś takiego, że jeden będzie bardzo słaby, a reszta będzie miała za dużo. Czyli to po prostu wszystko się tutaj będzie ładnie układać, żeby to po prostu miało ręce i nogi, jak to się mówi. I na każdą paczkę, bo tu mam jedną paczkę, drugą paczkę i trzecią paczkę, muszę to tutaj teraz założyć na to wszystko. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także jest troszeczkę roboty teraz z tym, bo trzeba znowu wszystko rozkręcać, trzeba wszystko wyłączyć, odłączyć całą tą instalację. No bo nie można tego pod prądem robić, bo i tutaj wiecie, no jak kable odłączę, to nagle tu będę mieć mniej voltów, tu będzie więcej voltów, także to trzeba wszystko porozkręcać teraz. Także jest się czym bawić tutaj z tym, żeby to teraz zrobić i założyć. O, tutaj leży cały czas absorber, bo tu jest dużo promieniowania od tego, bo no, prąd stały tak nie promieniuje, ale prąd zmienny, który to już wytwarza i który idzie na dom, to już promieniuje. Także jeden tutaj leży cały czas u nas i no po prostu jest tu. Nawet go stąd nie ruszam, on tu cały czas sobie leży na tym miejscu, żeby było super. Dobra, no to co? To ja się biorę do roboty i muszę to wszystko rozkręcać. Dobra, pierwszy akku podłączony, o, tu i tu. I rzeczywiście mają wyświetlacz, o, jest 1368. Także do tego balansera muszę jeszcze podłączyć teraz kolejne 3, czyli ten i ten to całkiem musiałem już odłączyć, żeby ta paczka była odłączona, bo jak tu rozłączam, no to wiadomo, że tu już nie będzie 48, tylko 36 i mi to może tutaj na te paczki negatywnie wpłynąć, więc ta jest całkiem odłączona i najpierw montujemy go tutaj. No pierwszy założony, no i rzeczywiście jest wyświetlacz, ani go nie było widać tak schowany, ale jest. No i super, bardzo fajnie, bo to wizualnie wtedy można też sobie kontrolować, a nie tylko na technice polegać. Także bardzo fajnie, już nie trzeba miernikiem ręcznie później mierzyć i szukać każdego jednego, tylko już mi tutaj będzie ładnie pokazywać teraz. Dobra, pierwszy mamy całkowicie podłączony. No jest rozpiętość troszeczkę na tych akumulatorach, jak widzicie. Ten nowy ma 1372, 1279, 1317, 1169. No niby to się ma teraz tutaj wyrównać, ale to będziemy to obserwować, jak to się tutaj to będzie wyrównywać wszyściuteńko po kolei. Bo no w sumie nawet nie wiem, jak on to dokładnie robi, czy on to tak już bezpośrednio zaczyna, bo ten jak gdyby trochę zaczyna maleć. Ten najwyższy, a tamte jakby troszeczkę zaczynają rosnąć z tego, co zauważyłem. Także może rzeczywiście już robi przesył. O, widzicie? Ten już skoczył na 1280. On widocznie chyba już to powolutku przesyła ten prąd z jednego na drugiego i je wyrównuje. Ale to też pewnie trochę czasu będzie potrzebować, żeby to zrobić. Także pierwszy założony. Następna paczka rozłączona już tam. I trzeba podpinać następnego, drugi, który już tutaj na mnie czeka. Także bierzemy się do pracy dalej i będziemy to sobie obserwować, jak to się tutaj będzie równać. Na razie i tak jest wszystko praktycznie, że odłączone, wyłączone, rozłączone. Także lecimy dalej z tematem. Tylko trzeba bardzo uważać tutaj, co tu się robi, żeby gdzieś nie zetknąć dwóch naraz. Szczególnie przy tych na przykład, tych wyjściowych, jakby się tutaj tu zetkło razem, to oj. Wtedy bardzo niefajnie to wygląda. Kiedyś się zetkło przez przypadek, jak kiedyś dawno temu montowałem. O, to jest efekt tego, może to będzie widać. O, widzicie? Aż się klucz wypalił, jak się przez przypadek zetkło. Bo spadł. Tutaj se leżał u góry i machnąłem łokciem i spadł centralnie tak na to. Pyk, aż go przypaliło, dosłownie go wyspawało tutaj od razu. Także no, to trzeba zawsze uważać, żebyś tutaj niczego nie zetknąć, czasem nie daj Boże dotknąć palcami i tak dalej. Dwa naraz, pojedynczo to jeszcze spoko, ale dwa naraz nie i tak dalej. No. Także takie ogólne zasady BHP, nie? Jak to wiadomo, przy elektryce trzeba to po prostu stosować. Także podłączam kolejną paczkę. I drugi
założone, także już mamy 2 założone. No wygląda to jak wygląda, ponieważ no, ogólnie powinno się to zawiesić, ale tak jak u mnie stoją akumulatory, to te przewody są za krótkie, żeby to powiesić, bo mi to nigdy w życiu nie starczy. Żeby to do ściany zawiesić, no to widocznie tak musi leżeć. Przydałyby się ciut dłuższe kable. Także no tu też taka sytuacja, też jest troszeczkę rozjechane. 2 są takie mocniejsze, jeden ciut jest rozjechany, a ten już no, jest mocniej rozjechany. Także no zobaczymy, jak to się tutaj będzie balansować. No i została jeszcze jedna paczka do zrobienia, także biorę się za nią i będzie robota gotowa, jak to się mówi. Dobra, i mamy trzeci też założony. I tutaj też mamy troszeczkę rozjechane to. Co tutaj zauważyłem na pewno, co wam mogę powiedzieć. Widzicie to? 11,68. 11,68, no tu już się powoli balansuje. I tu już mamy 11,74, czyli jak widzimy, no on tutaj to już poprawia wszystko, wyrównuje to, bo ten już też do góry idzie. Ale jaka tu jest zależność? Z czemu te wszystkie mają mniej? To są wszystkie początki paczki na minusie. Czyli paczka po 48V, tu jest minus, wyjściowy minus, minus i minus. Na każdym jednym z tych akumulatorów, które są na minusie, jest ubytek. Czyli po prostu drze z tych akumulatorów więcej, na to wychodzi. Ja mierząc to miernikiem, no nie widziałem aż tak dużych różnic. Może dlatego, że teraz doszły te nowe akumulatory, że tutaj się to bardziej rozjechało, ale nie było aż takiej różnicy. One się tak w miarę wszystkie trzymały. Ale teraz tutaj to widać, no, że jest jednak taki rozjazd po tych minusowych. Czy może jednak jest dobrym pomysłem po prostu mieć takie balansery, jeżeli mamy takie paczki, żeby to się wszystko jakoś tam ładnie równało tutaj w tym wszystkim. Dobra, no tu mamy wszystko podłączone. Także możemy odpalać po kolei cały sprzęt. Najpierw baterię podłączamy do inwentera. Teraz można inwentor włączyć. Tak, tu się włączył. Teraz można bypassa włączyć, bo to też mam zawsze podłączone i panele możemy odpalać. Ale na panele mam nawet 2 zabezpieczenia, jedno tu. Także odpalone mamy wszystko. I od razu już rozpoczął ładowanie. Także już nam się tutaj wszystko ładuje. Teraz można zobaczyć, co tu się dzieje na balanserach. O, tutaj to teraz to widać dokładnie. Także on tutaj to będzie musieć teraz szybko sobie wyrównywać, bo jak widzimy tutaj już mamy ciut więcej, tu już mamy 14,86, tutaj tyle, no, a powinno być tak, no, 14,40, coś takiego to jeszcze tam wychodzi, nie, 14,4, tak jak przy aucie, może być więcej, bo przy żelowych mamy do 14,9 ładowanie, ale jak widać, no, te nowe mają najwięcej, bo są najmniej zużyte, tutaj on nawet już pod 15 podbija. I tutaj to samo, także no to tutaj z tym trzeba będzie, to się musi zbalansować wszystko, bo jeszcze trochę słonka jest, ale myślę, że on się już tu przez noc po prostu wyrówna w tym wszystkim, bo będzie mieć więcej czasu. To już i tak ostatnie słońce dzisiaj, bo już się zaczyna późno robić, także zaraz będzie zachodzić słońce i tak. A i one się po czasie wyłączają, jak widzicie. Jak chcecie go znowu, to musicie go puknąć, tylko taka coś, nawet nie wiedziałem, że to się samo będzie wyłączać. Ale chyba, żeby energię oszczędzało. Widzicie, ten też się włączył. To pukniecie i znowu się włącza. Pewnie, żeby cały czas te wyświetlacze po prostu energii nie darły. No zrobiła się taka pajęczyna niefajna z tego. Niezbyt mi się to podoba. Trzeba będzie pomyśleć, czy coś to jakoś tu jeszcze da się to ułożyć, ale obawiam się, że z tego się dużo nie da zrobić. Można by trytytkami próbować to łapać do tych kabli, ale raczej nic z tego nie wyjdzie. A tak jak mówiłem, kable są za krótkie, żeby je do ściany powiesić, także no, tak to wygląda. Tutaj wszystko gra, wszystko jest, ładowanie jest, bateria ładuje pięknie. Także tyle. Absorber leży, chroni nas tutaj przed promieniowaniem elektromagnetycznym, które to wydziela. Tak jak wiadomo, każdy prąd taki zwykły, który idzie z gniazdka, on to przerabia jak gdyby prąd stały na zwykły, także no, wydziela już promieniowanie. No i tak jak mówiłem, dlatego on sobie tutaj leży. Dobra, to misja zakończona. Wszystko mamy porobione. I tyle.
Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj roboty by było na tyle. Będziemy to tutaj teraz dalej obserwować. No, co nas to uczy? Uczy nas tego, że po prostu producenci dalej produkują dziadowskie rzeczy, a później umywają ręce od tego, to nie nasza wina. Tak jak zawsze z gwarancjami wam mówiłem, tak jak i ci, którzy próbują zawsze sprzedać jakieś dodatkowe gwarancje w sklepach, później się coś zepsuje, zawsze znajdą jakieś problemy, którym znowu nie pasuje. Tak jak kiedyś mamie się lodówka zepsuła, przyszedł gościu i mówi, no za dużo rzeczy stoi w tej lodówce. Jak ta gwarancja była kupiona, no i po co ta gwarancja, skoro że za dużo rzeczy w lodówce, to na co komu taka lodówka, co ma pusta stać? No po to tak robią gwarancję, żeby po prostu na tym zarobić, jakieś dodatkowe ubezpieczenia, nie wiadomo co jeszcze, to oczywiście z tego też prowizje mają. No wiecie jak to po prostu działa ten system, a później się coś zepsuje i to nie nasza wina. Bo taki akumulator powinien minimum 8-10 lat wytrzymać, a nie się po 1,5 roku zepsuć. Ja go będę tutaj próbować jeszcze reanimować, to zobaczymy jak mi się uda, to nakręcę wam tutaj film z tym, jak się nie uda, no to się nie uda. Także to będziecie sami widzieć, jak się pojawi film, to znaczy, że się udało, a jak się nie pojawi, to się nie udało. Tutaj jeszcze żonka mi właśnie teraz przed chwilą mówi, że ona pracowała kiedyś też w Holandii, gdzieś tam przy gwarancjach i z góry szła dyrektywa, żeby zawsze się pozbyć kogoś, kto przychodził z gwarancją. Żeby po prostu zawsze go zbyć, że to jego wina po prostu jest, że to się zepsuło, chyba że ktoś miał zdjęcia na przykład zrobione jako dokumenty, że było tak, tak, tak i tak, czyli od początku już tam parę zdjęć tego czegoś zrobił, to wtedy nie mogli się z tego wykręcić i musieli to po prostu przyjąć do gwarancji, także no, to też są takie triki. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Kto nie widział i nie wie jeszcze, to leci tutaj teraz konkurs do 24 sierpnia, gdzie można zgarnąć bon na 6000 zł i wystarczy kupić cokolwiek z tego sklepu, z którym my współpracujemy. Linki macie do przeróżnych produktów w opisie tego filmu, gdzie znajdziecie na przykład te absorbery, czy też znajdziecie małe absorbery, które można nosić przy sobie w formie takiej biżuterii, które po prostu chronią przed tym całym elektrosmogiem i tak dalej, promieniowaniami, wiecie, ten cały temat, bardzo fajna rzecz, która to tutaj pomaga, zaprojektowana przez Teslę. Mamy też oczywiście bardzo fajne poduszki tam, z bardzo długą gwarancją, 10 lat, czyli nie, że tylko ci się zaraz sflaczeje i już możesz go wyrzucić, także macie 10 lat gwarancji na te poduszki. Macie materace, też 10 lat gwarancji, macie kołdry, w których się nie pocicie, w których ciało oddycha w nocy, macie łóżka, macie stelaże, zajrzyjcie sobie, są też całe zestawy zrobione, gdzie macie wtedy taki duży na przykład dodatkowo dodany, czy też ze złotych jeszcze są też z kolekcji zrobione, to musicie sobie w opisie sobie przejrzeć, na pojedyncze sztuki niżej w opisie się przeskrolujcie, tam znajdziecie na pojedyncze sztuki też kody rabatowe tutaj. I do każdego zakupu, który teraz robicie, musicie sobie wpisać konkurs z szamanem w uwagach do zamówienia, to jest bardzo ważne tutaj, i później zostawić nam jakiś komentarz do 24 sierpnia na temat właśnie produktów, które zakupiliście, czyli po prostu jakaś wasza historia z tymi produktami. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka, no i cóż, wydatki się porobiły, niestety nic na to nie poradzimy, w ogóle nieprzewidziane, no ale nie można tego było tak zostawić, bo inaczej by się mogło coś swajwczyć jeszcze bardziej z tym wszystkim. Swajwczyć? Swajwczyć, zepsuć. Także okay. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej, i macie wszystko w opisie, tam sobie zerknijcie, jak interesuje was bon na 6000 zł, hej.